1 lipca 1569 roku w Lublinie rozegrało się coś, co historycy będą nazywać jednym z najważniejszych aktów politycznych w całej historii Europy Środkowej. Polska i Litwa, dwa wielkie państwa, dwa narody o odmiennych tradycjach, językach i prawach, postanowiły stać się jednym. Nie przez podbój, nie przez dynastyczny przypadek, lecz przez dobrowolną unię. Pod dokumentem tej chwili przyciśnięto ponad 140 pieczęci. Za każdą pieczęcią stał człowiek, za każdym człowiekiem ród, a za każdym rodem nazwisko, które niekiedy przetrwało do dziś. Dziś zajmiemy się 10 z tych nazwisk. Nazwiskami, które były świadkami narodzin Rzeczypospolitej obojga narodów. Zanim jednak wejdziemy do sali sejmowej w Lublinie, krótka, serdeczna prośba. Większość z Was ogląda ten film na telewizorze. Wiemy, że stamtąd trudno kliknąć subskrypcję. Dlatego prosimy Was o jedno. Jeśli ta historia Was poruszyła, podzielcie się nią z kimś bliskim. Każde udostępnienie sprawia, że te zapomniane opowieści trafiają do nowych ludzi. A to właśnie jest dla naszego kanału najważniejsze. I jeśli możecie, subskrybujcie z telefonu lub komputera. Dziękujemy z całego serca. Żeby w pełni zrozumieć, co działo się w Lublinie w 1569 roku, trzeba cofnąć się o prawie 2 stulecia. Polska i Litwa były ze sobą złączone od 1385 roku, kiedy litewski wielki książę Władysław Jagiełło poślubił polską królewnę Jadwigę i przyjął chrzest. To była jednak unia personalna. Wspólny władca, ale dwa oddzielne państwa, dwa oddzielne parlamenty, dwie odrębne armie, dwa różne systemy prawne. Przez prawie 180 lat to połączenie działało mniej lub bardziej sprawnie, ale zawsze pozostawało kruche. Litwa, obawiając się dominacji potężniejszej korony, broniła swojej odrębności. Polska, narażona na ekspansję Moskwy i Turcji, potrzebowała Litwy bardziej niż kiedykolwiek. A Zygmunt August, ostatni Jagiellonów, wiedział, że bez prawnego spadkobiercy na tronie, po jego śmierci oba państwa mogą się rozpaść. Sejm zwołany do Lublina w roku 1569 miał zmienić ten stan rzeczy. Obradował od stycznia do sierpnia, ponad 7 miesięcy sporów, negocjacji, dramatycznych wyjść delegacji litewskiej, nacisków królewskich, aneksji całych województw. Wielcy magnaci litewscy początkowo opuścili Lublin, nie chcąc słyszeć o Unii realnej. Wtedy Zygmunt August wykonał gest bezprecedensowy. Królewskim dekretem przyłączył do korony polskiej województwo podlaskie, wołyńskie, bracławskie i kijowskie. Szlachta tych ziem złożyła przysięgę polskiemu królowi. Litwini wrócili do stołu negocjacyjnego. I 27 czerwca 1569 roku uchwalono akt Unii, który 1 lipca i 4 lipca podpisano. Jedna Rzeczpospolita, jeden Sejm, jeden monarcha, wybierany wspólnie przez Polaków i Litwinów. Było to coś, czego Europa nie widziała nigdy wcześniej i czego nie zobaczyła przez długie wieki po tym. Pod dokumentem wystawionym przez korony polskiej dla Wielkiego Księstwa Litewskiego przywieszono 140 pieczęci. Dokument wystawiony przez stronę litewską zachował się do dziś. Korony dokument, przewieziony do Warszawy w 1920 roku, zaginął podczas II wojny światowej. Znamy go jednak dzięki szczegółowemu opisowi sporządzonemu przez historyków Stanisława Kutrzebę i Władysława Semkowicza w publikacji Akta Unii Polski z Litwą z roku 1932. I właśnie z tych kart wyłaniają się nazwiska, o których dziś opowiemy. Pierwsze z nich brzmi Mielecki. Sebastian Mielecki herbu Gryf, kasztelan krakowski w roku 1599, był wówczas jednym z najważniejszych senatorów korony. Kasztelan krakowski to nie był tylko tytuł. To był, wedle ówczesnej hierarchii, pierwszy świecki senator Królestwa Polskiego, osoba zasiadająca bezpośrednio po biskupach. Kiedy Mielecki przyciskał swoją pieczęć do dokumentu Unii Lubelskiej, miał za sobą dekady służby królewskiej. Był świadkiem zarówno ślubu Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną,
jak i dramatycznych sporów o legalność tego małżeństwa. Rodzina Mieleckich wywodziła się z Mielca w ziemi sandomierskiej, nad rzeką Wisłoką. Miasto Mielec, dziś znane z przemysłu lotniczego, nosi w swojej nazwie ślad ich obecności. Ród pieczętował się herbem gryf, wyobrażającym mityczne stworzenie łączące cechy orła i lwa, jednym z najstarszych herbów polskiej szlachty, wzmiankowanym przez Jana Długosza już w Insignia seu Klenodia Regis et Regni Poloniae z lat 1464-1489. Gryf pojawia się w polu czerwonym, orzeł i lew w jednej postaci, tak jak Polska i Litwa miały odtąd stać się jednym ciałem. Brat Sebastiana, Jan Mielecki, był z kolei jednym z największych możnowładców swojego pokolenia. Posiadał ponad 93 wsie i 9 miast. Rodowy zamek Mieleckich stał nad Wisłoką, wśród lasów i łąk ziemi sandomierskiej, w miejscu, które dało rodzinie i miasto, i imię. Jeśli dziś nosisz nazwisko Mielecki lub Mielecka, twój ród bywał łączony z tą właśnie rodziną, której pieczęć jako pierwsza świecka otwiera listę sygnatariuszy Unii Lubelskiej. Ale historia kryje się nie tylko w górnych warstwach Senatu. Kryje się też w roli człowieka, który na sali sejmowej odpowiadał za jej porządek. Jan Firlej, herbu Lewart, był w roku 1569 marszałkiem wielkim koronnym, urzędnikiem odpowiedzialnym za porządek obrad sejmowych, ceremonię dworską i bezpieczeństwo króla. Urodził się około roku 1521 w Dąbrowicy niedaleko Lublina. Studiował w Lipsku i Padwie, podróżował po Włoszech, Egipcie i Palestynie. Był człowiekiem wybitnie wykształconym jak na swoje czasy i nieprzypadkowo znalazł się w centrum wydarzeń roku 1569. Co ciekawe, Jan Firlej był protestantem, kalwinem, jednym z przywódców polskiej reformacji, a mimo to uczestniczył w dziele budowania wspólnej Rzeczypospolitej opartej na tolerancji wyznaniowej. Herb Lewart, którym pieczętował się ród Firlejów, wyobraża Lamparta lub, wedle niektórych herbowych tradycji, lwa w ruchu. Nazwa herbu pochodzi prawdopodobnie od staropołudniowo-niemieckiego słowa lewarte, oznaczającego właśnie Lamparta. Firlejowie wywodzili swoją siedzibę z Dąbrowicy w ziemi lubelskiej, a zamek Janowiec nad Wisłą, który ród wznosił i rozbudowywał przez całe XVI stulecie, stoi do dziś jako jedna z najpiękniejszych ruin renesansowych w Polsce, wpisana do rejestru zabytków. Po zawarciu Unii Jan Firlej wszedł w spór kompetencyjny z marszałkiem litewskim Janem Chodkiewiczem, bo teraz, w jednej Rzeczypospolitej, dwaj marszałkowie musieli ustalić, który z nich jest ważniejszy. Jeśli nosisz dziś nazwisko Firlej, twój ród bywał łączony z tą lubelską rodziną, której lamparcim herbem opieczętowano narodziny Rzeczypospolitej. Była jednak postać, której znaczenie dla Unii wykraczało daleko poza same polityczne obowiązki. Jan Kostka ze Sztemberku herbu Dąbrowa, kasztelan gdański i podskarbi ziem pruskich. Był człowiekiem, który przez lata pracował na rzecz włączenia Prus królewskich w pełniejszy związek z koroną. To nie było zadanie proste. Gdańsk był jednym z najbogatszych miast Europy. Jego kupcy handlowali z całym kontynentem, a mieszczaństwo strzegło swoich przywilejów jak oka w głowie. Królewiec leżał pod władzą lennika polskiego, ale pruska szlachta cieszyła się daleko idącą autonomią. Kostka, urodzony około roku 1529 w Sztemberku, studiował w Królewcu i Tybindze. Potem służył na dworze Zygmunta Augusta. W roku 1598 stanął na czele Polskiej Komisji Morskiej, pierwszej instytucji w dziejach Polski, która miała zarządzać sprawami morskimi i flotą kaperską. Kaprzy, czyli okręty działające na zlecenie króla, operowali z portu w Pucku, a Kostka nadzorował ich działania z Malborka. Niewielu ludzi wie, że Polska miała w XVI wieku flotę, choć skromną. Herb Dąbrowa, 3 liście dębowe na czerwonej tarczy, był jednym z symboli możnowładztwa pruskiego, a Kostka używał go przez cały swój ród. Zamek w Malborku, gdzie urzędował, jest dziś wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeśli nosisz nazwisko Kostka, twój ród bywał łączony z tą pomorską rodziną, która w roku 1599 pracowała na to,
aby Bałtyk stał się polskim morzem. Historia Unii Lubelskiej to jednak nie tylko magnaci i kasztelanowie, to też szeregowi posłowie, reprezentanci ziem, których głosy naprawdę kształtowały debatę. Wojciech Niemojewski herbu Szeliga, surogator inowrocławski i poseł województwa inowrocławskiego, był jednym z takich głosów. Ród Niemojewskich pisał się z Niemojewa w powiecie inowrocławskim na Kujawach. To właśnie od tej wsi wzięło się nazwisko. Przydomek miejscowy, jak tysiące innych polskich nazwisk szlacheckich, które powstawały przez proste wskazanie. Oto jestem stąd. Herb Szeliga, złoty półksiężyc na czerwonym tle, nad nim złoty krzyż, był jednym ze starszych polskich herbów, wzmiankowanym w źródłach heraldycznych już od roku 1336. Jego najstarsza pieczęć znana historykom należy do Bodzenty, wielkorządcy krakowskiego z tegoż roku. Kujawska szlachta, którą reprezentował Niemojewski, odgrywała w XVI-wiecznej polityce polskiej rolę nieproporcjonalnie dużą do swojej zamożności. Kujawy, ziemia żyzna i rolnicza, leżały na skrzyżowaniu dróg handlowych i politycznych. Bratankowie Wojciecha, Jan i Jakub Niemojewscy, byli z kolei czołowymi działaczami polskiego arianizmu, braci polskich, i trafili do pierwszego polskiego indeksu ksiąg zakazanych, wydanego z inicjatywy biskupa Maciejowskiego w roku 1603. Rodzina jedna, a w niej i senator Unii, i heretycy, ścigani przez inkwizycję. Tak skomplikowana bywała XVI-wieczna Polska. Jeśli nosisz dziś nazwisko Niemojewski lub Niemojowski, twój ród bywał łączony z tą kujawską rodziną, która głosowała za wspólną Rzecząpospolitą. Ale na sali sejmowej stali nie tylko świeccy. Kościół odgrywał kluczową rolę. Stanisław Karnkowski, herbu Junosza, wówczas biskup kujawski, a w późniejszych dekadach arcybiskup gnieźnieński i interrex Królestwa Polskiego, był jednym z kluczowych hierarchów kościelnych zaangażowanych w akt Unii. Ród Karnkowskich wywodziła się z Karnkowa w Wielkopolsce, wsi, która już w XV wieku dawała rodzinie swoje imię. Herb Junosza, srebrny baran na czerwonym polu, symbolizował przywiązanie do ziemi, prostotę i siłę. Karnkowski był człowiekiem energicznym do granic możliwości. Zanim stał się arcybiskupem, odbył studia w Padwie i Bolonii, był sekretarzem królewskim, uczestniczył w misjach dyplomatycznych. To on po śmierci Stefana Batorego w roku 1586 jako interrex zarządzał krajem przez kilka miesięcy bez królewia. Jeden z dwóch najważniejszych momentów, kiedy Polska nie miała króla, a trwała dzięki sprawności swoich instytucji. To właśnie Karnkowski był jednym z tych, którzy po śmierci Batorego doprowadzili do elekcji Zygmunta III Wazy. Kościół kujawski, którego siedzibą był Włocławek nad Wisłą, miasto z gotycką katedrą wznoszącą się nad samą rzeką, był od wieków jednym z filarów polskiej hierarchii kościelnej. Jeśli nosisz dziś nazwisko Karnkowski, twój ród bywał łączony z tą wielkopolską rodziną, która w roku 1599 stała po stronie jedności. Połowa tych 10 nazwisk odkryta. A przed nami historia, która zaczyna się od Ligi Kamieni i starych map. Mikołaj Ligęza z Bobrku herbu Półkozic, kasztelan zawichojski, był w roku 1569 jednym z najciekawszych sygnatariuszy dokumentu. Ród Ligęzów wywodziła się z Bobrków ziemi krakowskiej, wsi, której nazwa pochodzi prawdopodobnie od Bobra, bo rzeki tamtych okolic pełne były tych zwierząt jeszcze w średniowieczu. Herb Półkodzic, złoty koziorożec na czerwonym polu, był herbem staropolskim związanym z ziemią małopolską i sandomierską. Ale co czyniło Ligęzę szczególnie interesującym, to nie tylko jego polityczna pozycja, lecz i jego rodzinne dramaty. W roku 1585 Mikołaj oskarżył publicznie swoją żonę Elżbietę Jordanównę o zdradę małżeńską i próbę otrucia. Sprawa trafiła przed sąd. W 1586 roku para formalnie się rozstała, a spór majątkowy trwał jeszcze przez lata. W roku 1582 Elżbieta pozwała go przed Trybunał Koronny. Taki był XVI wiek. Nie tylko wielka polityka, ale i wielka ludzka namiętność. Często w tych samych rodzinach.
Syn Mikołaja, Mikołaj Spytek-Ligenza, stał się z kolei panem na Rzeszowie. Mieście, które do dziś nosi ślady tej rodziny w swoim zamku i historii. Jeśli nosisz dziś nazwisko Ligenza, twój ród bywał łączony z tą małopolską rodziną, która swoją pieczęcią zatwierdziła jeden z najważniejszych aktów polskiej historii. Nie wszyscy sygnatariusze aktu Unii byli jednak zadowoleni z jej kształtu. Piotr Zborowski herbu Jastrzębiec, wojewoda sandomierski, był jednym z tych magnatów koronnych, których podpis znalazł się pod dokumentem. Choć ród Zborowskich był przez całe XVI stulecie solą w oku królewskiej władzy. Zborowscy, wywodzący się z Zborowa w ziemi sandomierskiej, należeli do najpotężniejszych rodzin Małopolski. Herb Jastrzębiec, podkowa z krzyżem, jest jednym z najczęściej spotykanych w polskiej heraldyce, a jego dawność sięga co najmniej XIV wieku. Piotr Zborowski był ojcem słynnych braci Zborowskich, których losy potoczyły się dramatycznie. Krzysztof Zborowski skłaniał się ku Habsburgom w czasie elekcji po śmierci Batorego, a Samuel Zborowski, jeden z braci, za morderstwo popełnione na uczcie królewskiej w roku 1574, skazany został na banicję. Kiedy powrócił do Polski bez pozwolenia, Stefan Batory kazał go ściąć w roku 1584. Egzekucja ta wywołała burzę polityczną. Część szlachty uznała wyrok za samowolę królewską, inni za sprawiedliwość, ale to był już rok 1584, 15 lat po chwili, gdy Piotr Zborowski przykładał pieczęć do aktu Unii. W tamtym lipcowym dniu roku 1569 Zborowscy, mimo wszelkich ambicji, stanęli po stronie Rzeczypospolitej. Jeśli nosisz dziś nazwisko Zborowski lub Zborowska, twój ród bywał łączony z tą potężną rodziną sandomierską, której historia jest historią samej polskiej wolności, z całą jej wspaniałością i wszystkimi jej dramatami. Historia ukryta w nazwiskach bywa nieraz historią miast, a nie tylko rodzin. Stanisław Słupecki herbu-Rawicz był w roku 1569 kasztelanem lubelskim, a więc jednym z najważniejszych urzędników tego właśnie miasta, w którym podpisywano Unię. Kasztelan lubelski miał prawo głosu w Radzie Królewskiej, zarządzał zamkiem i był odpowiedzialny za bezpieczeństwo całego regionu. Herb Rawicz, rycerz na koniu, niekiedy panna na niedźwiedziu, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich herbów, związanym z legendą o rycerzu, który oswobodził księżniczkę. Lublin roku 1540 był miastem kwitnącym, ze słynnym jarmarkiem, który przyciągał kupców z całej Europy, z Wenecji, Amsterdamu, Konstantynopola, Lwowa. Jarmark lubelski był jednym z największych w Europie Środkowej. Na Zamku Lubelskim, gdzie dziś można podziwiać romańską kaplicę Trójcy Świętej z niezwykłymi rusko-bizantyjskimi freskami z początku XV wieku, uchwalono jeden z najważniejszych aktów prawnych w historii kontynentu. Słupecki był jednym z tych, którzy witali posłów i senatorów, organizowali obrady, dbali, żeby nic nie stanęło na przeszkodzie historycznej chwili. Jeśli nosisz dziś nazwisko Słupecki lub Słupecka, twój ród bywał łączony z tą rodziną, która swoją pieczęcią zabezpieczała fundament Rzeczypospolitej. Ale żadne wydarzenie polityczne nie miało w XVI-wiecznej Polsce sensu bez kościelnej sankcji i bez człowieka, który stał na czele polskiego kościoła. Jakub Uchański herbu Radwan, arcybiskup gnieźnieński, był w roku 1539 prymasem Polski, a zatem interreksem potencjalnym, człowiekiem, który w razie śmierci króla miał objąć tymczasową władzę. To był urząd o ogromnym znaczeniu politycznym. Gniezno, miasto pierwszych polskich arcybiskupów, miasto grobu świętego Wojciecha, patrona Polski, od stuleci stanowiło serce polskiego kościoła. Uchański, urodzony około roku 1502, był jedną z tych postaci XVI-wiecznej Polski, które budziły kontrowersje. Miał inklinacje protestanckie w młodości, co wystawiło go na ataki ze strony ortodoksyjnych katolików. Jednak pozostał w kościele i doszedł do najwyższej kościelnej godności w koronie. Herb Radwan, 3 belki na czerwonym polu, nad nimi skrzydła orle, należał do starszych herbów polskich, wymienianych już przez Jana Długosza.
Gnieźnieńska katedra, w której arcybiskupi uchańscy zasiadali od stuleci, jest dziś jednym z najpiękniejszych zabytków Polski. Jej krypta skrywa relikwie świętego Wojciecha, a spiżowe drzwi z XII wieku są prawdziwym arcydziełem romanizmu. Co ciekawe, pod aktem Unii Lubelskiej pieczęć uchańskiego figuruje jako pierwsza na liście. Lecz historycy zaznaczają, że po sznurku pozostał jedynie ślad. Pieczęć najwyraźniej odpadła lub nie została przyciśnięta. A jednak jego imię otwiera ten historyczny dokument. Jeśli nosisz dziś nazwisko Uchański lub Uchańska, twój ród bywał łączony z tą mazowiecką rodziną, która stała na czele polskiego kościoła w chwili, gdy Polska i Litwa stawały się jednym państwem. I wreszcie człowiek, bez którego sala obrad byłaby jak katedra bez ołtarza. Filip Padniewski herbu Nowina był w roku 1539 biskupem krakowskim, a diecezja krakowska była w XVI-wiecznej Polsce najważniejszą, najzamożniejszą i najbardziej prestiżową spośród wszystkich. Wawel, gdzie mieszkał i urzędował, był wówczas jedną z najwspanialszych siedzib królewskich w Europie. Renesansowy zamek przebudowany przez Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta na wzór włoskich pałaców, otoczony murem, stojący wysoko nad Wisłą. Padniewski był jednym z tych hierarchów, którzy wyrośli z kręgu dworzan królewskich. Był sekretarzem Zygmunta Augusta, co w XVI wieku znaczyło być w samym centrum władzy. Herb Nowina, 3 srebrne skrzydła orle na czerwonym polu, nosił ród wywodzący się z ziemi sandomierskiej i ruskiej, znany w polskiej heraldyce od przynajmniej XIV wieku. Co ważne, Padniewski jako biskup krakowski zasiadał w bezpośrednim sąsiedztwie królewskiej kaplicy, gdzie w podziemiach spoczywali monarchowie z dynastii Jagiellonów. Ci sami, których polityczne dziedzictwo Unia Lubelska miała uwiecznić i przekształcić w trwałą instytucję. Kiedy Zygmunt August przekazywał Litwinowi dziedziczne prawa do tronu na koronę, to w pewnym sensie właśnie Padniewski był eklezjastycznym świadkiem tej decyzji. Jeśli nosisz dziś nazwisko Padniewski lub Padniewska, twój ród bywał łączony z tą staropolską rodziną, której biskupia pieczęć stanęła wśród pierwszych na dokumencie, który zmienił mapę Europy. 140 pieczęci. 10 z nich kryło w sobie opowieści, które dziś wydobyliśmy na światło. Ale są inne 130. Każda z nich to kolejna rodzina, kolejny ród, kolejna wioska w Małopolsce, na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Kujawach, na Rusi i Podlasiu, których przedstawiciel zasiadł w Lublinie w lipcu 1569 roku i przykładał pieczęć do dokumentu, który stał się fundamentem jednego z największych państw ówczesnej Europy. Rzeczpospolita obojga narodów, bo właściwie wielu narodów obejmowała swoimi granicami Polaków, Litwinów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców pruskich, Tatarów, Żydów, Ormian, Wołochów, Szkotów, Włochów. Wielki eksperyment tolerancji i wielokulturowości. Jedyny w swoim rodzaju. Konfederacja Warszawska, uchwalona kilka lat później, w roku 1573, zapewniała wolność wyznania wszystkim stanom, jako pierwsza na świecie. W tym sensie Polska Jana Kostki, Jana Firleja, Mikołaja Ligęzy i Stanisława Karnkowskiego była awangardą europejskiej myśli politycznej, daleko przed Anglią, Francją czy Habsburgami. Dokument Unii Lubelskiej wystawiony przez korony zaginął w pożodze II wojny światowej, ale ten wystawiony przez Litwę z 77 pieczęciami spoczywa dziś w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Możesz go zobaczyć w tej samej teczce, w której leży od ponad 4 stuleci, zachowany dzięki staraniom historyków Kutrzeby i Semkowicza, którzy opisali oba akty jeszcze przed wojną. Ich praca uratowała pamięć o 140 pieczęciach, pamięć o 140 rodzinach, pamięć o 140 nazwiskach. Kiedy trzymasz w ręku dokument sprzed 4,5 wieku, rozumiesz, że historia to nie jest coś, co wydarzyło się gdzieś daleko i kiedyś dawno temu. Historia jest tu. Jest w każdym nazwisku, które nosimy, w każdej pieczęci, która przetrwała, w każdym zamku, który stoi jeszcze nad rzeką.
Możesz nie wiedzieć, czy twoi przodkowie zasiadali w sali sejmowej w Lublinie, ale możesz wiedzieć, że to, co tam zbudowali, kształtowało świat, w którym twoje nazwisko w ogóle mogło powstać i przetrwać. Akt Unii z 1599 roku nie był końcem. Był początkiem. Początkiem 2 stuleci wspólnej historii, pięknej i burzliwej zarazem. Historii wojen i traktatów, triumfów i klęsk, reformatorów i tyranów, poetów i husarzy. To właśnie tę historię ukrytą w nazwiskach będziemy odkrywać w kolejnych odcinkach. Bo każde polskie nazwisko jest drzwiami, a za każdymi drzwiami czeka inny świat. Ważna uwaga na zakończenie. Fakt, że nosisz jedno z wymienionych dziś nazwisk, nie oznacza, że jesteś potomkiem rodzin, o których mówiliśmy. Polskie nazwiska powstawały niezależnie w wielu miejscach, w różnych rodzinach, w różnych epokach. Dla pewności co do własnego pochodzenia warto skonsultować się z profesjonalnym genealogiem, który pomoże prześledzić Twoje konkretne korzenie w archiwach parafialnych, metrykalnych i sądowych.